Najpierw na rynek wjechało Audi Q6 e-tron i Niemcy powiedzieli: macie tutaj SUV-a segmentu D, który ma 656 km zasięgu. Na co Mercedes odpowiedział: proszę bardzo, tu jest nasz GLC EQ, który ma 710 km zasięgu. No to BMW postanowiło podnieść poprzeczkę i pokazało iX3, które nazywa się Neue Klasse i ma 805 km. A Volvo cichutko sobie stało i czekało z odpowiedzią do teraz. Pokazało EX60, dołożyło 5 km i powiedziało: oto SUV segmentu D, który w tym momencie ma zdecydowanie największy zasięg. 810 km. Oczywiście w cyklu WLTP mieszanym, ale nawet jeżeli przyjmiemy, że realnie to będzie 600 km na autostradach, drogach szybkiego ruchu, to jest to zasięg na poziomie XC60 z dieslem. A czas ładowania ma być podobno taki jak czas tankowania. Na naszej platformie findcar.pl jeszcze nie znajdziecie żadnego EX60, bo samochód zadebiutuje we wrześniu. Wtedy odbiorą go pierwsi klienci i wtedy pierwsze egzemplarze pewnie u nas też będą. Na koniec roku pojawi się wersja najmocniejsza, w przyszłym roku jeszcze wersja cross country, którą na końcu tego odcinka też Wam pokażemy. Natomiast zapraszamy Was na findcar.pl, platformę, na której znajdziecie sprawdzone auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. Nie bez powodu porównałem na początku ten samochód do XC60, bo oba auta XC60 i EX60 reprezentują ten sam segment, czyli D SUV-ów. I jak spojrzymy sobie na wymiary, to mamy tutaj samochód o 10 cm dłuższy od XC60. Jednocześnie ma on rozstaw osi o 10,5 cm większy niż w XC60 i jednocześnie, i to jest, słuchajcie, niesamowite, ten rozstaw osi jest prawie taki sam jak w XC90. Dosłownie o 1,5 cm w większym modelu jest większy rozstaw osi. Jeżeli chodzi o szerokość, to jest dokładnie, tam różnica jest zaledwie 3 mm XC60, ale auto jest też o 2 cm od niej niższe. A to ze względu na mniejszy prześwit, bo w XC60 mamy 20 cm z drobnym haczykiem, tutaj w najniższym punkcie mamy 18 cm. Więc stąd też całe auto jest nieco niższe. Inne wymiary? Nie wiem, bagażnika, ale to potem Wam dopiero o tym opowiem. Natomiast teraz przejdźmy do kwestii designu. Bo z jednej strony patrzycie i od razu widzicie, że to jest Volvo. Ale drugi raz zerkacie i widzicie, że to jest trochę takie inne Volvo, już zaprojektowane zdecydowanie bardziej nowocześnie. Z przodu po raz pierwszy w Volvo rozdzielono światła do jazdy dziennej od głównych reflektorów. Tutaj pozostał nam ten charakterystyczny młot tora i te światła dzienne nawiązują stylistycznie zdecydowanie na przykład do EX90, ale w przeciwieństwie do niego nie rozszerzają się i stamtąd nie wysuwają nam się soczewki, bo soczewki mamy tutaj. W standardzie w wersji Plus będą światła Matrix, LED oczywiście, natomiast w wyższej wersji Ultra pojawia się coś zupełnie nowego, pojawiają się reflektory High Definition. Każda soczewka będzie miała ponad 25 000 pikseli. Te piksele będą pracowały całkowicie niezależnie. To znaczy, że będzie to reflektor de facto staje się projektorem, który wręcz może wyświetlać nam obrazy na przykład na ścianie garażu i faktycznie będzie to robił, jak będziemy zbliżali się do samochodu. Tak samo te światła dzienne mają swoją sygnaturę, mają swoje wizualizacje, grają sobie, tańczą zależnie od tego, czy auto się zamyka, czy otwiera, czy się do niego zbliżacie, czy się od niego oddalacie. Natomiast te reflektory HD będą współpracowały z kamerami. Kamery będą wychwytywały oczywiście pojazdy, przechodniów, rowerzystów i będą w stanie odseparować, to znaczy umieścić w cieniu, nie oślepiać jednocześnie 5 samochodów i na przykład 3 pieszych albo właśnie rowerzystów, więc łącznie aż 8 różnych obiektów będą w stanie umieścić w cieniu, a całą resztę drogi dobrze doświetlić. Duży nacisk postawiono również na aerodynamikę, bo na przykład tutaj w dole przedniego zderzaka pojawiły się żaluzje, które się otwierają albo zamykają, zależnie od tego, czy samochód potrzebuje szybciej dogrzać akumulator
i wnętrze, czy na przykład potrzebuje ten akumulator albo baterię, albo silnik schłodzić. Oczywiście przede wszystkim bateria ma chłodzenie cieczą, bo już chłodzenia powietrzem się nie stosuje. Niemniej w pewien sposób pozwala to też zachować równowagę temperaturową całego układu elektrycznego, napędowego. Aerodynamikę dopracowano do tego stopnia, że współczynnik oporu powietrza dla całego samochodu to tylko C0,26. Jak nasuwa, naprawdę bardzo dobry. Jak to osiągnięto? Między innymi tym, że jest tutaj mnóstwo płaskich powierzchni. Jak popatrzycie na samochód, to generalnie tylko maska jest tutaj delikatnie wgłębiona, natomiast nie ma tutaj żadnych załamań, na przykład na bocznej linii. Ona jest cała wręcz idealnie płaska. Do tego stopnia, że zrobiono bezramkowe drzwi i bezramkowe szyby i zlicowano je ze słupkiem A, przepraszam, nie ze słupkiem A, tylko ze słupkiem B, ze słupkiem C i dopiero tak wystaje trochę to całe obramowanie. Pozbawiono samochód klamek takich tradycyjnych, zamiast tego zrobiono takie płetwy tutaj na górze, którą wystarczy złapać, obojętne którą dłonią i ładnie można sobie to otworzyć. Działa na elektrozaczepie bardzo, bardzo szybko i sprawnie. Ma to rozwiązanie swoje i wady, i zalety. Zaleta jest taka, że rzeczywiście szybko, łatwo się otwiera. Wada jest taka, że jak mały dzieciak będzie chciał to otworzyć, to trudno będzie mu tu sięgnąć. Natomiast faktycznie nie mamy tej klamki tutaj, nie wysuwa się, co często stosują producenci i to wysuwanie się tej klamki działa raz dobrze, raz niedobrze, zależnie od marki i zależnie od warunków pogodowych, bo na przykład jak przymarznie, to jest problem. Natomiast no tak mieszane uczucia mam, mówiąc szczerze, do tego rozwiązania. Nie mam natomiast mieszanych uczuć co do tego, że pozbawiono samochód całkowicie relingów dachowych. Po to, żeby znowu tutaj było jak najbardziej płasko, jak najmniej zawirowań powietrza, co wpływa na komfort i akustyczny w środku i przede wszystkim na przykład na zużycie energii. Co w sytuacji, kiedy chcecie boks dachowy tutaj zainstalować, zrobiono takie sprytne klapki, które są nie w lakierze, tylko w tym szklanym dachu umieszczone. Otwieracie je sobie, tutaj mocujecie belki dachowe, na to zależnie od tego, czy chcecie boks zainstalować, czy chcecie zainstalować rowery, wrzucić tam na dach, to odpowiedniego rodzaju uchwyty, czy właśnie ten wspomniany boks. Jak przejdziemy do tyłu, to widzimy od razu, że z jednej strony mamy do czynienia z Volvo, po tym charakterystycznym kształcie lamp, ale z drugiej strony, po pierwsze, są zdecydowanie bardziej kanciaste, a po drugie oddzielono ich górną część od tej dolnej i wyraźnie widać, że są w pewien sposób odseparowane. Ta linia nie przechodzi w ciągłość taką, tylko tu mamy raz, dwa, trzy, cztery podwójne LEDy, tutaj jeszcze trochę inny wzór i wygląda to naprawdę nowocześnie, tak bym powiedział, a jednocześnie od razu widzimy, że mamy do czynienia z Volvo. Na dole pojawił się dyfuzor, czyli takie duże wypłaszczenie tutaj, w tym miejscu i faktycznie zobaczcie, jak tam wszędzie jest płasko. Tutaj spód nawet jakąś wykładziną wyłożono, a tutaj kryje się hak holowniczy, bardzo ładnie, fajnie rzeczywiście jest schowany, nie widać go w ogóle i tutaj to wypłaszczenie i poprowadzenie w ten sposób tego dyfuzora ma przede wszystkim poprawić prowadzenie samochodu przy większych prędkościach, a po drugie też ma znaczenie aerodynamiczne, ponieważ wyprowadza strumień powietrza jak najdalej za samochód, żeby on nie wpadał na klapę i nie powodował tutaj dużych wibracji powietrza, które podnoszą zazwyczaj nam spalanie. EX60 jest pierwszym modelem Volvo, który został zbudowany na zupełnie nowej, zaprojektowanej od podstaw platformie SPA3, SPA3, nazywać to można sobie jak kto chce. Natomiast ta platforma ma dwa nowatorskie rozwiązania, o których zaletach za chwilę Wam opowiem, a teraz powiem o tych rozwiązaniach. Po pierwsze, w każdym aucie, w większości samochodów elektrycznych jest tak, że mamy budę, a potem mamy zamkniętą w obudowie baterię i wkładamy do tego samochodu. Tutaj jest zupełnie inaczej. Technologia nazywa się Cell to Body i polega na tym, że akumulator przymocowuje się bezpośrednio do platformy, do nadwozia samochodu. Po co? Ma to kilka zalet. Po pierwsze, poprawia zdecydowanie sztywność całej konstrukcji samochodu. Po drugie, jest bezpieczniejsze na przykład podczas zderzenia, szczególnie bocznego. Po trzecie, pozwala nam zmieścić więcej energii w akumulatorze przy jednoczesnym obniżeniu
grubości samej podłogi. Zobaczcie, tutaj podłoga jest dokładnie tej grubości, co w XC60. Auto ma wysokość XC60, jeżeli odliczymy sobie ten prześwit tutaj, więc to pozwoliło nam po prostu w tej grubości płycie zmieścić duży akumulator, o jego pojemności powiemy później. I to są właśnie zalety tego Cell to Body. Większy akumulator, a jednocześnie bardziej ściaśniony, o większej gęstości energii można było zastosować cele i dzięki temu osiągnąć efekt jak normalnego SUV-a, ale z akumulatorem w podłodze. Jeszcze jedna i w zasadzie zasadnicza zaleta tego Cell to Body rozwiązania to masa. Ponieważ nie musimy robić żadnego dodatkowego pudła na akumulator, to tylko w tym przypadku ograniczono tę masę o 70 kg. A ograniczono ją jeszcze także kilkoma innymi rozwiązaniami. I teraz odchodzę od samochodu, bo chcę Wam pokazać, co osiągnięto dzięki technologii Mega Casting. To jest tylna część Volvo EX90. Jak widzicie, tutaj mamy miejsce na koła, tutaj gdzieś jest podłoga bagażnika oraz silnik elektryczny, który kryje się tam pod spodem. W większości samochodów tę całą część robi się z kilkuset elementów spawanych ze sobą, a w przypadku EX60 zrobiono ją z jednego odlewu aluminium. Niesamowicie skomplikowana technologia, ale poprawia sztywność tylnej części konstrukcji, jest dużo lżejsza, bo o kilkadziesiąt kilogramów, choćby z samego tego względu, że nie trzeba stosować spawów tutaj ani żadnych specjalnych klei do połączenia konkretnych elementów i pozwala również w całym procesie produkcji samochodu zaoszczędzić sporo dwutlenku węgla. Te dwie technologie, czyli Megascaling oraz Cell to Body oraz parę innych rozwiązań spowodowały, że EX60 w podstawowej wersji waży 2 tony 190 kg, czyli niespełna 300 kg mniej niż XC60 B5. 300 kg to jest naprawdę niewiele, bo zdecydowana większość elektryków jest cięższa od swoich porównywalnych wersji spalinowych o 500-600 kg. A tutaj mamy wzrost masy tylko o 300 kg, więc w połączeniu z aerodynamiką samochodu, w połączeniu z napędami, z efektywnymi silnikami spalinowymi, to wszystko ma nam dawać ten rzeczony zasięg 810 km. I w ten sposób przechodzimy do napędów. Volvo w ciągu ostatnich 10 lat zmieniało nomenklaturę swoich napędów jakieś 785 razy. Najpierw B5 to były benzynowe, literka D była dla diesli, potem B było i dla diesli, i dla benzynowych, pluginy to były twin motor, ale były też z oznaczeniem T, elektryki to były recharge, potem były dual motor albo single motor. Wie co jeszcze, poplątanie z pomieszaniem i teraz znowu się wszystko zmienia, bo teraz elektryki Volvo będą miały oznaczenie P. I EX60 będzie występowała z oznaczeniem P6, P10 i P12, czyli takim, jakie mamy tutaj. W dodatku P12 AWD jeszcze, a Ultra to jest oznaczenie wersji. A jeszcze za P i cyferką będzie elektryk. Więc mówiąc krótko, tutaj mamy dokładnie, a raczej nie krótko, tylko długo, Volvo EX60 P12 AWD Electric Ultra. Bardzo proste. Super na fajnkarze będzie wyglądał taki napis. Będzie się zaczynał przed ekranem komputera, a kończył się będzie za ekranem komputera. Ale przechodząc do meritum. Wersja podstawowa, czyli P6 Electric, będzie miała napęd wyłącznie na tylną oś, 374 konie mechaniczne na niej, 480 Nm i będzie przyspieszała do setki w 5,9 sekundy. Zasięg 620 km, akumulator będzie miał pojemność 80 kWh netto. Druga wersja, czyli P10, już AWD Electric, będzie miała dwa silniki elektryczne. Oba będą miały moc 510 koni i około 610 Nm. Akumulator będzie już ciut większy, bo będzie miał 91 kWh netto, co pozwoli przejechać około 660 km. Oczywiście mówimy o zasięgu w normie WLTP w cyklu mieszanym.
Najmocniejsza i jednocześnie wersja o największym zasięgu to będzie P12, bo będzie miała nadal 2 silniki elektryczne, ale ich łączna moc to będzie już 680 koni, moment obrotowy 790 Nm, setkę będzie robiła w 3,9 sekundy, a zasięg to 810 km, oczywiście WLTP. Akumulator będzie miał 112 kWh pojemności netto. Nawet jeżeli to nie będzie te 810 km w optymalnych warunkach, bo będzie zima, bo będziemy jechali 120, 130, 140 na godzinę, to i tak zrobi nam się z tego 500-600 km realnego zasięgu. Prędkość maksymalna? Oczywiście, macie 700 koni, 3,9 do setki i 180 na godzinę to jest maks. I Volvo tłumaczy, to dla waszego bezpieczeństwa. To trochę tak, jakby producent piekarnika wyposażył go w Wi-Fi, w funkcję pieczenia parą, w funkcję robienia sous vide, pizzy i w ogóle, po czym powiedział, dobra, ale on się będzie nagrzewał tylko do 60 stopni. Dla waszego bezpieczeństwa, żebyście się nie poparzyli. To jest właśnie filozofia Volvo. 700 koni, 3,9 do setki i to was nie zabije, dopiero jechanie ponad 180 na godzinę może was zabić. Ale jedno trzeba oddać, jeżeli chodzi o szybkość ładowania, to jest to absolutny rekordzista, bo oprócz tego, że mamy duży zasięg i duży akumulator, to mamy technologię 800V, czyli architekturę 800V. I maksymalna moc ładowania, jak sobie to otworzymy i podłączymy samochód na przykład do ładowarki, która ma 400 kW, to będziemy pchali tutaj prąd z mocą 370 kW. W wersji tylnonapędowej, czyli tej P6, nieco mniejsza jest ta moc ładowania i to będzie około 320 kW, ale już wersję AWD 370 kW. Od 10 do 80% P12 będzie ładowała się w 19 minut. Czyli w niespełna 20 minut będziecie byli w stanie naładować się na zasięg około 400 km. I to taki realny, bo jak spojrzymy na dane WLTP, to będzie około 600 km. 570-580 km. W niespełna 20 minut. Pierwszych 10 minut ładowania wystarczy wam już na przejechanie 340 km według WLTP, czyli realnie 250. Ale umówmy się, 10 minut ładowania i 250 km do przejechania na przykład ekspresówką brzmi już zajebiście. Nie wiemy, jaka będzie na przykład moc rekuperacji w poszczególnych wersjach. Jeszcze. Nie wiemy, jak będzie działał planer podróży. Jeszcze. Nie znamy takich parametrów tutaj, jak na przykład jaką skuteczność ma pompa ciepła. Jeszcze. Na to przyjdzie czas, natomiast podoba mi się to rozwiązanie, że otwiera się klapka do ładowania w górę i to dodatkowo jeszcze jest tutaj osłonięta tym przecięciem. Bo to oznacza, że jak padał będzie na przykład śnieg, to nie nawali wam tutaj podczas ładowania wokół gniazda, chociaż oczywiście ono jest odpowiednio zabezpieczone i wszystkie wtyki również, tylko zatrzyma się tutaj w tym miejscu. Uważam, że to jest bardzo fajne, skuteczne, przemyślane rozwiązanie. Bagażnik porównywalny z tym Volvo XC60, bo mamy tutaj 523 litry pojemności, ale mierzone tutaj do krawędzi górne oparć kanapy, albo oczywiście tutaj do rolety. Czasami Volvo podaje też taką wartość do samego dachu i do samego dachu mamy tutaj 630 parę litrów pojemności. Niemniej te pojemności, o których mówimy, uwzględniają ten schowek pod podłogą. Tutaj wejdzie nam nawet spokojnie jedna kabinówka plus plecak, ewentualnie kilka plecaków. Wykończenie bardzo przyzwoite, tutaj po bokach mamy jeszcze 2 wgłębienia na jakieś graty, tutaj jakieś tam haczyki, można zdemontować sobie roletę jednym ruchem ręki i tutaj też na nią przewidziano miejsce, co akurat jest bardzo fajne, bo nadal pod nią wchodzą wam tam jakieś graty, a tutaj możecie wówczas przewieźć sobie w tym bagażniku trochę więcej rzeczy. Kanapa tylna dzielona w proporcji, tak jak lubimy, 40-20-40, bo wtedy składamy tylko tę środkową część i przewozimy sobie dłuższe przedmioty. Oprócz tego gniazdo takie 12V. Szkoda, że zapomniano w elektryku o takim gnieździe 230V, do którego przecież moglibyśmy już podłączyć sobie zdecydowanie
mocniejsze urządzenia, nawet kilkukilowatowe, natomiast sam samochód ma być wyposażony w funkcję pozwalającą oddawać energię, a nie tylko ją pobierać, co znaczy, że jak go sobie naładujecie na przykład w robocie za hajs pracodawcy, wrócicie do domu i podłączycie do sieci elektrycznej w chacie, to będziecie mogli korzystać sobie z niego jak z powerbanka. Tylko potrzebujecie do tego tak zwanej ładowarki dwukierunkowej, które jeszcze teraz są drogie, bo kosztują w granicach 7-8 tysięcy złotych. Stop, ale zaczynają już tanieć i jak przyjdzie jakiś sprytny elektryk i Wam podłączy, dostosuje instalację elektryczną w domu, to już dzisiaj moglibyście z takiego rozwiązania skorzystać. 3 przyciski tutaj mamy, ponieważ składają nam się elektrycznie te fotele z tyłu i trwa to niemiłosiernie długo. Teraz pojechał sobie, ale niestety już ich elektrycznie nie postawimy. Złożyć się złożą, ale żeby je spionizować, to trzeba się przejść tam w drugi rząd i je z łapy. No, nie da się. Natomiast jeszcze mamy tutaj to, czyli hak holowniczy i wersja podstawowa jest w stanie na tym haku uciągnąć 2 tony, a wersje mocniejsze, czyli te AWD, 2 tony 400. I to już naprawdę są wartości imponujące, jak na SUV-a segmentu D. Poza tym, że tu mamy bagażnik, to mamy jeszcze bagażnik z przodu, czyli tak jak mieliśmy w Fiacie 126P, tak zwany Frank. Franka na szczęście otwiera się nie jak w Tesli, czyli nie trzeba klikać sobie z aplikacji albo z ekranu, tylko jest normalne cięgno. I jeszcze tutaj trzeba wtedy drugim cięgnem pociągnąć i proszę bardzo. Tutaj możemy sobie trzymać kable, jest miejsce oddzielne na trójkąt, na apteczkę, na inne graty. Jakieś ładne, nawet takie żółte wykończenie, fiu. Wielki jaki nalewak do płynu do spryskiwaczy, nic nam się tutaj nie narozlewa, a nawet jak się narozlewa, to tutaj mamy taką dziureczkę, przez którą reszta płynu będzie sobie wyciekała pod spód samochodu, a nie zostanie nam tutaj. To wszystko zabezpieczone uszczelką, żeby tutaj nie dostawał się śnieg, deszcz, żadne błoto. Podwójne mocowania zawiasów tutaj z przodu, żeby jak najlepsza była też aerodynamika, jak najlepiej trzymała się tutaj ta maska, żeby po prostu jej nie unosiło podczas wyższych prędkości. No to teraz pytanie, jak to będzie z miejscem we wnętrzu. Skoro mamy rozstaw osi porównywalny z XC90, no to z tyłu spodziewam się, że będzie też jak w XC90. O, to lubię. To sterowanie pokrętłami. Bardzo jest fajne, intuicyjne. No aż tak dobrze jak w XC90 nie jest, ale i tak jak na rozmiar samochodu 4 m 80 cm długości, to jest świetnie. Miejsce na kolana mam mnóstwo miejsca tam na stopy. Naprawdę, nad głową zobaczcie, ile tutaj jest miejsca, a mam na razie oparcie bardzo spionizowane, bo to, co mogę tutaj sobie zrobić, to proszę bardzo, elektrycznie pochylić oparcie tylnej kanapy. Trochę dla mnie przerost formy nad treścią. Wolałbym zdecydowanie, żeby to była wajcha i żeby to się robiło szybko, a tak to dodatkowy jeden silnik elektryczny, dodatkowy drugi silnik elektryczny. Co ciekawe, to będzie wyposażenie standardowe, nawet w wersji podstawowej, czyli plus. Natomiast no teraz to naprawdę już jak król. Bardzo wysokie oparcie tylnej kanapy. Tak wysokiego to powiem Wam już dawno w żadnym samochodzie nie spotkałem. No siedzi się tutaj generalnie po prostu świetnie. Świetne też są pewne rozwiązania. Takie choćby jak podwójne kieszenie w oparciach przednich foteli. Bo tutaj mamy większą kieszeń, a tutaj za tą siateczką i to jeszcze z takim przyjemnym uchwytem mamy na przykład miejsce na telefon komórkowy. Wrzucamy sobie i proszę bardzo, idealnie pasuje. Jeszcze tu by się wycięcie tylko z dołu przydało. Wiecie po co? Po to, żebyśmy mogli podłączyć go sobie do ładowania, bo mamy tutaj 2 gniazda USB-C. Mamy podgrzewane skrajne siedziska, kanapy. Mamy też trzecią strefę klimatyzacji i to jest wyposażenie seryjne. Tu mamy jakiś tam schoweczek, który można sobie wyciągnąć na przykład. Nie wiem, cukierki możecie tu wozić i proszę bardzo, poczęstuj się. Cukiereczka jakbyśmy mieli, to byśmy mogli tak częstować kogoś. Mamy płaską podłogę i tutaj na środkowym miejscu zobaczcie, że spokojnie można usiąść. Nie mam nienaturalnej pozycji, mam nadal miejsce nad głową, jest mi po prostu wygodnie. Elektrycznie składane zagłówki, co bardzo lubię w Volvo i nawet one, zobaczcie, mają perforowaną tapicerkę. Skoro już jesteśmy przy tapicerkach, to akurat jest sztuczna skóra, ale Volvo, które dba o emisję każdego grama CO2,
W ogóle nie dba o to, ile gramów tego CO2 i innych substancji emitują krowy, ponieważ nadal pozwala Wam mieć w samochodzie prawdziwą skórę i to nappa, i to w kilku kolorach. Więc za to szacun, naprawdę. To jest prawdziwy, naturalny materiał, tak jak drewno, które też podobno tutaj jest naturalne i do niego przejdziemy. Więc tu jest sztuczna skóra, natomiast można skórę zamówić również prawdziwą, można również zamówić sobie wełnianą tapicerkę i jeszcze kilka innych. To nawet wykończono przyjemnym, miękkim materiałem. Wykończenie drzwi też nie pozostawia nic do życzenia. Zobaczcie, jak ładnie tutaj zaprojektowano uchwyt. Jak wygląda tu podparcie pod łokieć. To jest wszystko miękkie i przyjemne. To nawet ta część materiału, patrzycie i mówicie plastik, nie plastik, dotykacie, a to jest mięciutkie. O ile na przykład w EX30 to jest po prostu hamowate i widać, że to jest zrobione, przetopione zostało z tego, co Volvo znalazło w koszu na śmieci za fabryką. Natomiast tutaj to wygląda estetycznie, ładnie, jest miejsce na wysoką butelkę, tutaj reguluje się te oparcia, super to wygląda. No klameczka, tutaj, o zobaczcie, jak tak delikatnie to się otwiera elektrozamkiem i gdyby to się zacięło, to jak wyżej pociągniemy, to działa normalne cięgło standardowe. Co ciekawe, pytałem celowo o to, czy z zewnątrz mamy też możliwość normalnym cięgnem otwarcia drzwi. Nie ma. Nie ma, ale podobno całe auto zostało skonstruowane tak, że nawet jakby najpierw przypieprzyło w drzewo, potem drugie drzewo wjechałoby od niego od tyłu, następnie zaliczyłoby rolkę przez cały raz i nic by z niego nie zostało, to i tak drzwi będą podłączone do prądu i tak da się je otworzyć, nawet jak już ich nie będzie. Więc ponoć to wszystko działa i funkcjonuje jak trzeba. Bardzo jest to ładne, bardzo estetyczne, z jednej strony minimalistyczne, a z drugiej zaprojektowane inaczej. Tak naprawdę Szwedzi nas przez lata przyzwyczaili do tego, że potrafią takie rzeczy robić inaczej i tutaj też zrobili to inaczej i zrobili to elegancko. Zobaczcie na głośniczki Bowersa Wilkinsa. One mają tak naprawdę sprawiać taki efekt jak głośniki domowe i faktycznie to widać. Całe obicie tu nawet tego fotela to jest przyjemny, miękki materiał, a nie po prostu zwykły i chamski plastik. Szklany dach, seryjny w każdej wersji, przy czym w wersji tej podstawowej Plus będzie z manualną roletą, natomiast w wersji Ultra, czyli tej wyższej, jest elektrochromatyczny i się samodzielnie, musicie nacisnąć przycisk, ale się wtedy sam przyciemnia. O, jeszcze tego nie pokazałem. No jak, kurna, bąku. Co ty? Zobaczcie, podłokietnik szeroki, wysoko umieszczony i można fajnie zrobić uchwyty na kubki schowane, tak że ich nie widać. Można. Jeszcze dodatkowo można zrobić go tak, że tu umieszczacie sobie telefon i oglądacie filmy. Więc bardzo fajnie zrobione, przemyślane. Bardzo fajnie przemyślane też mocowania Isofix, ponieważ są, patrzcie, jak ładnie widoczne, wszystko dobrze tutaj jest widać, łatwo będzie wpiąć fotelik, a można to sobie zasłonić kawałkiem materiału i jest elegancko. Drzwi mogłyby się otwierać pod nieco większym kątem względem nadwozia, bo to jest takie 70 stopni, a jakby było to 10-15 stopni więcej, to mamy łatwiej nam po prostu nie tylko wejść do środka, ale na przykład też zamontować tam fotelik, ale to taki niuansik. Deska rozdzielcza, z jednej strony absolutny minimalizm, z drugiej strony naprawdę porządne materiały, taka czystość całej formy, no i nowoczesność. Nowoczesność oczywiście ma swoje plusy i minusy, o tym za chwilę. Bardzo podoba mi się wykończenie materiałową tapicerką. Nawet tu na samym podszybiu jest po prostu przyjemny materiał. Podoba mi się to, że tutaj nawet mamy takie wgłębienie, gdzie możemy sobie umieścić jakieś graty i nie porysujemy plastiku, bo mamy materiał, więc tam po prostu można sobie coś trzymać. To rzekomo jest prawdziwe drewienko i może występować w kilku odmianach kolorystycznych. Tu mamy schowek, ale żeby go otworzyć, to trzeba pogmerać tutaj w multimediach. I to jest właśnie jedna z tych wad tej cyfryzacji całego wnętrza Volvo. No dobra, ale zanim przejdziemy do tego, to skupmy się na innych elementach, które są nowością. Na przykład malutka kierownica, czyli rozwiązanie, jakie znamy na przykład z niektórych Peugeotów. Żeby ją sobie wyregulować, to też muszę wejść tutaj oczywiście. Controls chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Controls Mirror Steering Wheel, proszę bardzo. I teraz mogę sobie ją sterować. O, tak, dobrze. Teraz co? O, do siebie. O, jedzie.
No dobrze, że wystarczy to raz sobie wysterować. No Jezu, jak ona daleko wyjeżdża. Zaraz w twarz mi uderzy ta kierownica. I powiem Wam, że niektórzy, wiem, nie lubią takiego rozwiązania, ale ja i w Peugeotach je lubię, a tutaj lubię je jeszcze bardziej, ponieważ bardzo dobrze widoczny mam ten ekran przed sobą. Można zmieniać sobie jego wskazania, bo mogą obejmować na przykład mapę, jeżeli nie chcę patrzeć tutaj. Mogą te wskazania obejmować taki czysty ekran albo systemy wsparcia kierowcy, czyli wyświetlają teraz jadące EX60 na swoim pasie ruchu, a po bokach nawet inne samochody widzę. Najpotrzebniejsze wskazania tutaj są. Nawet ile procent mam baterii, jaki zasięg mi pozostał, prędkość. Fajna jest ta mała kierownica, mnie akurat ona odpowiada. Naprawdę. Multimedialny ekran ma 15 cali i jest delikatnie zakrzywiony, ale o ile większość ekranów jest zakrzywiona w ten sposób, czyli jakbyśmy jajko widzieli od środka, to tutaj widzimy jajko albo piłkę od zewnątrz, czyli on jest zaokrąglony w ten sposób. Tak jakby też był pomyślany z myślą o pasażerze. Mnie do końca to się nie podoba. Wolałbym zdecydowanie, żeby on był delikatnie nawet przekrzywiony w moją stronę, żeby łatwiej było mi go obsługiwać. Lusterka boczne też ustawia się niestety z tego parametru. Natomiast same w sobie są świetne, bo zobaczcie, nie mają tu żadnego obramowania, tylko jak nim regulujecie tym lusterkiem, a reguluje się wyjątkowo szybko jakoś, to rusza się cała obudowa. Bardzo fajne rozwiązanie, lubię to. Wygląda ładnie. O, proszę, teraz mogę się przejrzeć na przykład. Tak można sterować tymi lusterkami, że prawie złożyć je mogę prawie. Ciekawe, kto tak jeździ z lusterkiem. Zobaczcie, do jakiej pozycji ono się wyregulowało, ale jaja. Ciekawe, czy w drugą stronę się tak obróci, że ktoś stając tam będzie mógł się w nim przejrzeć. Jedzie. Naprawdę dobre, ciekawe rozwiązanie. Teraz wracając do ekranu. Jego plus. Naprawdę jest dosyć intuicyjny w obsłudze, a szybkość jego działania to jest coś nieprawdopodobnego. Naprawdę coś nieprawdopodobnego. Nie spotkałem się jeszcze z multimediami, które działałyby tak szybko. To jest efekt zastosowania po pierwsze bardzo szybkiego procesora Qualcomm, po drugie zupełnie nowego interfejsu, jakiego żadne Volvo jeszcze nie miało. Całość oparta jest na Android Automotive, tylko oczywiście ma nakładkę Volvo. Ale to wszystko jest też teraz wspierane przez sztuczną inteligencję, czyli przez Google Gemini w tym wypadku. I możecie sobie z nim gadać dokładnie tak, jakbyście gadali z Google Gemini w komputerze albo w swoim telefonie. Obsługuje też niektóre funkcje samochodu, czyli na przykład otwieranie, zamykanie okien, włączanie klimatyzacji i ma również funkcję uczenia się Waszych nawyków. Ale jest jedna istotniejsza rzecz niż jeszcze te multimedia i niż system Google Gemini. Bo auto zostało wyposażone w coś, w co muszę Wam odczytać, gdyż ja nie jestem dobry w kwestiach informatycznych, a to jest nazwa, która mnie nic nie mówi, ale jak ktoś z Was zna się na informatyce, to na pewno powie mu dużo. Ponieważ mamy tutaj komputer HPC, który gromadzi dane ze wszystkich sterowników i systemów, kamer, radarów samochodu. Ten komputer nazywa się NVIDIA AGX Orin i podobno jest to jeden z najsprawniejszych w tym momencie, nie wiem, procesorów, komputerów, który jest w stanie nie tylko gromadzić dane, ale ma też wsparcie sztucznej inteligencji. On w czasie rzeczywistym gromadzi wszystkie dane na przykład z 5 kamer, jakie są na zewnątrz auta, z 5 radarów i z 12 czujników ultradźwiękowych, które tworzą obraz 360 stopni wokół samochodu. Gromadzi też dane, tylko anonimowo, z zachowań kierowcy. Wszystkie te dane przetwarza, wysyła do chmury. Następnie one tam są również przetwarzane, wyciągane są z nich wnioski, a następnie na ich podstawie dokonywane są aktualizacje systemów i zdalnie wysyłane do samochodu. Czyli mamy tutaj funkcję sztucznej inteligencji połączoną z machine learning, czyli z uczeniem maszynowym. To wszystko cały czas się uczy, udoskonala, aktualizuje po to, żeby działało jak najlepiej, choćby w rozumieniu systemów bezpieczeństwa, ale także w rozumieniu efektywności całego napędu. Poza tym, co tutaj jeszcze mamy? Mamy kryształowe pokrętło do zwiększania, zmniejszania głośności, przyciski, które są takie ładne, anodyzowane jakby. Mamy tutaj taki schoweczek
na graty, bardzo fajny, naprawdę. I dużo takich znowu rozwiązań, jak jakiś taki pojemniczek, który... O, co tu? Cicho. O, do audio zaraz przejdziemy. Tu możemy sobie naprawdę sporo rzeczy umieścić. Pomyślano nawet o takich rzeczach jak to, że mamy tutaj USB-C, ale jak zamkniemy ten schoweczek, to żebyśmy tutaj mogli sobie przez tę dziurkę przepleść kabelek do telefonu i z niego korzystać. Kiepsko umieszczona ładowarka indukcyjna i tylko jedna. No po pierwsze, można było zrobić ją tak, żeby było widać fajnie telefon, albo żebyśmy mieli dwie, a on jest tam strasznie daleko. Ja muszę się wychylić, żeby po niego w ogóle sięgnąć, bo normalnie jak tak siedzę, to nie dostanę do niego. Zobaczcie, muszę tam daleko po niego sięgać. Na szczęście mogę też trzymać go sobie tutaj w tym miejscu, a jak nie trzymam go w tym miejscu, to mogę to sobie, gdzie to się... to się naciska i to nam się wysuwa, wtedy uchwyty na kubki mogę na przykład sobie przesunąć do tyłu, tu zmieścić jakieś graty, jak wiozę kubki, to sobie wysuwam, to sobie wsuwam, natomiast nie ma tutaj żadnego w związku z tym schowka, tu jedynie mamy wyłożoną przyjemną wykładziną półeczkę, na której też możemy położyć plecak, coś większego. Co tam sobie tylko życzycie? Patrzę, gdzie tu się otwiera ten schowek przed pasażerem. W Tesli to można tylko przycisnąć, na przykład przytrzymać, zaprogramować sobie któryś z tych przycisków, a tutaj nie wiem, no na pewno gdzieś jest. No dobra, obiecałem Wam jeszcze historyjkę o audio, bo już w podstawowym wyposażeniu mamy tutaj system audio amerykańskiej firmy Bose i składają się na niego 4 głośniki w suficie, 4 głośniki w zagłówkach, i jeden taki długi tutaj głośnik, który tutaj również mamy, tylko on jest pod tą wykładzinką ukryty, tak żeby nie było go widać. My natomiast mamy Bowersa Wilkinsa i to w takim wydaniu Fidelity, czyli możecie tu mieć różne sceny, no są wiadomo te głośniki dopracowane, jest to przynajmniej w innych Volvo jeden z absolutnie najlepiej grających systemów audio w samochodach na całym świecie. Ale ten nowy w tym ma jeszcze mieć dodatkową funkcję, na przykład słuchania podcastów albo słuchania audiobooków w taki sposób, żeby na przykład nie przeszkadzać pasażerom siedzącym tam z tyłu. Póki co, czyli tak stojąc sobie tutaj, ten samochód robi bardzo dobre wrażenie. Jest po prostu inny od tego, co dotychczas znaliśmy z Volvo. Ma świetne technologie, przynajmniej na papierze. Nie mogę się doczekać, aż nim pojeździmy i zobaczymy, co sobą reprezentuje naprawdę na drodze podczas jazdy, jeżeli chodzi o wyciszenie wnętrza, bo zachwalają, mówią, że nawet jest tu Active Noise Cancelling w środku, który, jak wiemy, działa w słuchawkach, jak lecicie samolotem, ale w żadnym aucie jeszcze nie zdarzyło nam się, żeby działał i żebyśmy to usłyszeli, to działanie. Wersja Plus, czyli podstawowa, jest już świetnie wyposażona. Ma się zaczynać cena P6 Plus właśnie z podstawowym wyposażeniem od 280 000 złotych. I w tym plusie już jest są elektryczne fotele z elektrycznie regulowaną kolumną kierownicy, elektrycznie regulowane oparcia z tyłu w fotelach, te wszystkie ekrany, które tutaj widzieliśmy, wszystkie systemy bezpieczeństwa. No generalnie będzie tam praktycznie wszystko. Wersja Ultra będzie miała dodatkowo reflektory z przodu, te HD, High Definition, dach elektrochromatycznie ściemniany, Bowersa Wilkinsa, bo w podstawie, przypominam, będzie Bose, będzie miała też podwójnie klejone akustyczne szyby, czyli tego nie będzie w plusie i jeszcze jakieś tam niuansiki, ale naprawdę drobne, plus już będzie świetnie wyposażony. Najdroższe P12, czyli ten potwór, który będzie miał 680 koni i 790 Nm i setkę robił w 3,9 sekundy, ma kosztować 350 000 złotych już w wersji Ultra, czyli Max Maxów. Jak na taką technologię, taki zasięg i takie osiągi, to uważam, że super cena. Pytanie, czy w rzeczywistości to auto będzie robiło tak dobre wrażenie, jakie robi teraz, stojąc tutaj w studio statycznie. A teraz chodźcie, pokażę Wam jeszcze ten cukiereczek, ponieważ jest to wersja, która zadebiutuje dopiero w 2027 roku, czyli za rok, ale nosi oznaczenie przez wieś, czyli cross country. I delikatnie stylistycznie różni się od zwykłego EX60, między innymi zderzakami i na przednim i na tylnym właśnie pojawił się napis Cross Country. Dodatkowo ma tutaj, zobaczcie, to nie jest plastik, tylko to jest prawdziwy stalowy splitter. Mało tego, osłonę samochodu, tylko nie z przodu, tylko mniej więcej od tego momentu aż do końca zrobiono z prawdziwej stalowej płyty, gdybyście zapragnęli sobie wjechać
w poważny teren. O tym, że jest to uterenowione EX60 świadczą jeszcze plastikowe nadkola, które delikatnie poszerzyły samochód. Tutaj ta plastikowa listwa w dolnej części drzwi, ale także to, że mamy tutaj pneumatykę. W standardowym położeniu auto jest 20 mm, czyli 2 cm wyższe od EX60, czyli ma prześwit XC60, ale jeszcze o dodatkowe 2 cm można je podnieść w przypadku, gdy wjeżdżacie sobie w off-road. Natomiast kiedy samo jedziecie szybciej autostradą, auto obniża się do poziomu zwykłego EX60 po to, żeby mieć lepsze warunki aerodynamiczne, lepiej powietrze, żeby opływało całe nadwozie. Ostatnią rzeczą, która odróżnia cross country od zwykłego EX60 jest to, czyli wygrawerowany normalnie na takiej stalowej, ładnej, szczotkowanej listewce napis Cross Country. No i oczywiście, ale to już o tym mówiliśmy, tylny zderzak nieco zmodyfikowany, też z napisem Cross Country i też z prawdziwymi stalowymi osłonami, co naprawdę się chwali. A jeszcze jedna rzecz będzie odróżniała to auto. Tylko do cross country będzie można zamówić ten kolor lakieru. Nazywa się Frost Green i zależnie od tego, jak pada na niego światło i z której strony patrzycie, to jest albo biały, albo srebrny, albo wpada w taki delikatny zielonkawy. Nie wiem, czy to zobaczycie w kamerze, ale jak wchodziłem, to mówię, o, białe Volvo EX60 cross country, a teraz stoję bliżej, patrzę, że jest zielonkawy, podchodzę tutaj, widzę, że jest srebrny. No, możecie mieć wielokolorowe EX60 Cross Country, które jest jak kameleon, stapia się z otoczenia.